Żyjemy w świecie, który myli moc z hałasem. Najgłośniejszy głos wygrywa argument. Najbardziej agresywny konkurent zdobywa nagrodę, a ten, kto najbardziej naciska, posuwa się do przodu. A co jeśli całe nasze poszukiwanie sił jest błędne? Co jeśli prawdziwa moc szepcze zamiast krzyczeć? A najważniejsze lekcje odporności nie pochodzą z motywacyjnych wykładów, lecz od gigantycznych zwierząt, które w teorii powinny nas bać się najbardziej. Konie towarzyszą ludzkości od ponad 6000 lat. Podczas podróży przez kontynenty, przy budowaniu cywilizacji, a nawet w naszych ludzkich wojnach i bitwach. A mimo tego wciąż ledwo drasnęliśmy powierzchnię tego, czego mogą nas nauczyć o naszej własnej sile. Ich spokój maskuje wrodzoną moc, której większość z nas szuka całe życie i które są gotowe się z nami podzielić, jeśli nauczymy się ich języka. Trochę dziwnie pachniesz. Jak nawóz? Gdzieś ty się włóczyła? Cześć, witajcie w Sunset Talks. Jestem Kamila, trochę szef HR-u, trochę weterynarz, trochę coach emocjonalny, trochę uzdrowiciel energetyczny, a trochę ktoś, kto szczerze wierzy, że zwierzęta mają lepsze rady życiowe niż większość influencerów na LinkedIn. A skoro mowa o tym, poznajcie moich współprowadzących. Jinx, agent chaosu, mój panteropodobny chuligan, który był na liście eutanazji tylko dlatego, że jest czarny. Pije teraz z miski psa, budzi mnie o 3:00 w nocy i generalnie sprawdza, czy świat jest wystarczająco interesujący. Usłyszałem wodę płynącą gdzieś w promieniu 8 kilometrów, więc muszę to sprawdzić. Płynącą wodę w Arizonie? Chyba ci się przesłyszało. Mamy też dzisiaj specjalnego gościa. Stubborn. Koń, którego poznałam w ośrodku ratunkowym dla emerytowanych koni wyścigowych. Nie jest to fizycznie, ale jego energia jest obecna. Czekaj. Koń? Tutaj? Nie widzę żadnego konia. Bo to duch, Jinx. Nie widzisz, ale poczujesz. O, świetnie. Znowu paranormalne rzeczy. Oto historia Stubborn. Jakieś 2-3 lata temu zaczęłam pomagać przy koniach w różnych ośrodkach ratunkowych. Bo najwyraźniej nie możesz mieć normalnego hobby, jak każda szanująca się kobieta w twoim wieku. Na przykład robienie na drutach. Najwyraźniej. Stubborn był jedną z takich dusz, które po prostu czujesz. Znacie to uczucie, takie, kiedy spotykasz kogoś i energia rozpoznaje się, zanim mózg to zrozumie. Tak właśnie było ze Stu. Miał infekcję kopyta. Ośrodek nie miał zasobów na odpowiednie leczenie. 1 antybiotyk, brak hodowli bakteryjnej, żadnego specjalisty. Patrzyłam bezradnie, jak ciało wspaniałej istoty się poddaje. Próbowałam pomóc jak mogłam i wierzę, że pomogło mu to w bólu. To faktycznie jest smutne. Bardzo. Ale Stubborn, nawet kiedy chodzenie bolało, nawet kiedy jego ciało się poddawało, miał w sobie tyle ciepła i miłości, dosłownie wtulał głowę w ramiona. Opuszczał ucho dokładnie do moich ust, żebym mogła do niego szeptać. Pewnego dnia zasłabłam, prawdopodobnie od gorąca Arizony i musiałam natychmiast usiąść. I wiecie, co zrobił? Strącił twoją butelkę i wylał wodę? Blisko. Poszedł do swojego wiadra z wodą, nabrał wody do pyska i ochlapał mnie nią. Zrobił to kilka razy. Jak gigantyczna, czworonożna pielęgniarka mówiąco: dziewczyno, ocknij się. W pierwszym momencie powiedziałam: Stu, całą mnie oplułeś. Ale dopiero gdy zrobiło mi się trochę lepiej, zrozumiałam, co dla mnie zrobił. Dziwnie mądre. I zabawne. Bo dziewczyną to ty byłaś pół wieku temu. Może wody? Nie, dziękuję. Oto właśnie, czego nam nikt nie mówi o koniach. Mogą wykryć nasze bicie serca z odległości metra. Nie rozpoznają nas po wyglądzie czy zapachu, rozpoznają waszą energię, wasz emocjonalny podpis. Konie mają bezpośrednie okno do waszej duszy i decydują w sekundę, czy jesteś
Bezpieczny, czy lepiej cię omijać z daleka? Nawet jeśli coś nam dolega, one wiedzą, zanim my poczujemy ból. I to wprowadza nas do działu co? Bo to, co wam zaraz powiem, brzmi jak science fiction, ale to jest prawdziwa nauka. Uwielbiam momenty. Co? W naturze dzikie konie w stadzie synchronizują swoje bicie serca. Ich serca zaczynają bić w tym samym rytmie, żeby móc szybciej wykryć niebezpieczeństwo jako grupa. I wiecie co? Robią to samo z nami. Kiedy spędzasz czas z koniem, jego serce zaczyna synchronizować się z twoim. Czekaj. Co? To jest dziwne. To dlatego wiedziałem, że potrzebujesz pomocy, Kaka. Twoje serce nagle zaczęło bić zbyt wolno. Teraz to wiem. Kiedy jesteśmy zestresowani, koń reaguje nie tylko emocjonalnie, ale fizycznie, jak biologiczny Bluetooth dla emocji. To wyjaśnia, dlaczego czuję się dziwnie, kiedy przychodzą spięci goście. Dokładnie. To nie jest voodoo, to jest biologia. I zanim ktokolwiek wybuchnie, wszyscy jesteśmy trochę w napięciu. Konie po prostu mają bardzo niską tolerancję na udawanie, że nie jesteśmy nerwowi. Koty też to wiedzą, ale po zapachu. Stres zmienia waszą kompozycję hormonalną i wychodzi to z was z potem. Wy ludzie jesteście wyczerpujący tym udawaniem. Trudno wam być sobą. Wow, słyszę go. Dlaczego słyszę ducha konia? Bo koty to istoty żyjące między wymiarami, Jinx. Robiliśmy już na ten temat film, pamiętasz? To, co Stubborn naprawdę chciał mi przekazać i czego nauczyłam się w każdej naszej wspólnej sesji, to, że konie działają według zasady, o której my ludzie dawno zapomnieliśmy. Obecność to prawdziwa moc. Nie ta sztucznie budowana fasada, nastawiona na wyniki czy cele, ale ta prawdziwa, cicha, gdy jestem tu i teraz, a świat się wycisza. I może właśnie dlatego konie są tak blisko duchowego świata, bo one nie szukają połączenia, one już są połączone. Nie da się podejść do konia i myśleć o liście z zakupów czy dupie Marynie i oczekiwać prawdziwego połączenia. Konie wyczuwają każdą rozproszoną myśl i nie zwracają na ciebie nawet uwagi, dopóki naprawdę będziesz obecny. To chyba najbardziej szczery system informacji zwrotnej na całej planecie. A teraz umysłozaginająca część. Żeby zrozumieć mądrość koni, trzeba pojąć jeden paradoks. Konie są zwierzętami ofiarami, galopujące obiady. Dlatego ruch dla konia jest bardzo ważny i które mogłyby zabić człowieka jednym kopnięciem, a jednak wybierają delikatność jako domyślną reakcję. To nie słabość, to wyrafinowana forma siły, której nasza kultura drapieżników często nie rozpoznaje. Ja też mógłbym kogoś zniszczyć. Po prostu tego nie robię. Ważysz 5 kilo, Jinx. 5 kilo furii. Chodzi o to, młoda pantero, że prawdziwa siła nie polega na używaniu swojej mocy. Polega na wyborze, żeby tego nie robić. Święte słowa. Żyjemy w kulturze, która myśli, że moc oznacza dominację, a konie przetrwały miliony lat poprzez świadomość, inteligencję emocjonalną i społeczność. Nie podbój. Pomyśl o tym. Koń mógłby łatwo pokonać człowieka, a pozwala prowadzić się dziecku trzymającemu cienką linę. Ta współpraca nie wynika z podporządkowania czy załamania duchowego. To ciągła, świadoma decyzja. Ufać, stawić opór czy uciec. Każda interakcja jest negocjacją, a koń posiada w niej znacznie więcej mocy niż większość ludzi przypuszcza. Więc mówisz, że jestem hojny, nie strącając wszystkiego z blatu? To, faktycznie, dokładnie to mówię. Jako zwierzęta ofiary konie żyją w strachu. Każdy cień może być drapieżnikiem, każdy dźwięk może okazać niebezpieczeństwo, ale, i to jest kluczowe, nie pozwalają, by strach stał się ich tożsamością. Obserwujcie konia wobec nowego obiektu. Ciało napięte, głowa uniesiona, nozdrza rozszerzone, zbierają informacje, a potem decydują. Czy to jest naprawdę niebezpieczne, czy to po prostu nieznane? Walka, ucieczka, czy to tylko plastikowa torba? Nieważne.
Waszemu gatunkowi przydałoby się pytanie, czy to zagrożenie jest prawdziwe, czy po prostu boję się głupio wyglądać. Osobiście niczego się nie boję poza odkurzaczem, który jest wyraźnie opętany przez demona. Ale oto, czego nauczyły mnie konie o moim własnym niepokoju i dlaczego poruszam te tematy cały czas. Strach to informacja, nie tożsamość. Moje doświadczenie daje mi pewien wgląd w ludzką kondycję. 17 lat w opiece weterynaryjnej, 5 lat w HR-ze, praca jako coach emocjonalnej inteligencji, uzdrawianie energetyczne. Widziałam strach w każdej jego formie. U ludzi, u zwierząt. I wiem jedno. Nasz układ nerwowy wykonuje swoją pracę. Powinien nas ostrzegać przed potencjalnymi zagrożeniami. Pytanie nie brzmi, jak przestać się bać, ale co ten strach mi mówi i czy zagrożenie jest realne. To zmienia wszystko. Nagle niepokój nie jest wrogiem. To po prostu wasz wewnętrzny system alarmowy. Czasami alarmy włączają się, kiedy przypalimy tosta. Nie znaczy to, że płonie cały dom. Konie żyją w stadach, więc potrafią współreagować swoje układy nerwowe. Jeden koń się denerwuje, inne to zauważają i reagują. Jeden znajduje spokój, ten spokój rozchodzi się po całym stadzie. Czy dlatego czuję się dziwnie, kiedy jesteś zestresowana? Tak, wszystkie stworzenia tak mają. Nie jesteśmy stworzeni do regulowania naszych układów nerwowych w samotności. Potrzebujemy naszego stada, naszych ludzi, naszych zwierząt, naszych systemów wsparcia. Ludzie o tym zapominają. Ty też wpływasz na swoje stado. Niepokój, spokój, energia, wszystko ma znaczenie. To jest supermoc. W konfliktowej sytuacji możesz w nią się łatwo wkręcić i pogorszyć, a możesz też swoim wewnętrznym spokojem konflikt zakończyć. Co oznacza, że praca nad własną regulacją nie jest egoistyczna. To dosłownie jedna z najbardziej hojnych rzeczy, jakie możesz zrobić dla wszystkich wokół siebie. Kiedy znajdziesz swój spokój i pomagasz innym znaleźć ich własny. Najbardziej głęboka lekcja, jaką nauczył mnie Stu, to zaufanie może tylko dać, nigdy wziąć. Nie możesz zmusić konia, by ci ufał. Nie możesz manipulować, wymuszać, ani dominować, by stworzyć prawdziwe połączenie. Możesz tylko stworzyć warunki, w których zaufanie może się pojawić, a potem czekać z cierpliwością, aż koń zdecyduje. Przychodziłam do Stu tydzień po tygodniu. Przynosiłam mu jabłka, szeptałam mu w ucho, wysyłałam energię uzdrawiającą, przytulałam go, kiedy się wtulał, puszczałam mu muzykę, którą uwielbiał. Nie mogłam wymusić tego połączenia. Zaufanie było jego wyborem. Wybrałby opuścić ucho do moich ust, wybrałby ochlapać mnie wodą, kiedy zrobiło mi się słabo. Zaufanie wymaga przestrzeni bez presji, zaproszenia bez przywiązania. Nie możesz tego wymagać, ani manipulować do istnienia. I to dotyczy wszystkich i wszystkiego. Wymaga to całkowitego odwrócenia tego, jak większość z nas podchodzi do relacji i celów. Uczą nas, byśmy byli proaktywni, byśmy przejęli kontrolę. Ale konie uczą nas, że niektóre z najważniejszych rzeczy w życiu, zaufanie, wrażliwość, miłość, prawdziwy szacunek, nie są nasze do wzięcia. To dary, które inni ofiarują, gdy czują się bezpiecznie. Jak ja wybierający spanie obok psa, mimo że uważam go za intelektualnie pode mną? Tak, Jinx, dokładnie tak. Więc oto, co chcę, żebyście wynieśli z dzisiejszego wieczoru. Nie musicie być najgłośniejsi, najbardziej agresywni, ani najbardziej forsowani, by być potężni. Prawdziwa siła to wrażliwość, ocena sytuacji. Prawdziwa moc pochodzi z obecności, a prawdziwe połączenie dzieje się, kiedy przestajesz udawać i po prostu się pojawiasz. Rozumiesz, że siła i delikatność to partnerzy, a prawdziwa moc pochodzi z powściągliwości, nie dominacji. Stu już między nami nie ma, ale jego energia wciąż ze mną jest. Uczy mnie, przypomina mi, że delikatne giganty próbowały pokazać nam drogę od tysięcy lat, ale my po prostu zapomnieliśmy, jak słuchać, jak patrzeć i jak czuć. To stało się zaskakująco głębokie.
Głębia i chaos mogą współistnieć młody. I na tej nocie dziękuję, że tu jesteście. Dziękuję za słuchanie, za czucie, za pozostanie otwartymi. Jeśli coś z tego do Was przemówiło, posiedźcie z tym przez chwilę. Zapytajcie siebie, gdzie forsuję, gdzie mógłbym zapraszać, gdzie udaję, gdzie mógłbym po prostu być obecny. Wkrótce podzielę się z Wami więcej o koniach i tym, co Edgar Cayce ujawnił o ich niezwykłym połączeniu z nami. Więc jeśli nie chcecie tego przegapić, kliknijcie subskrypcję i dzwoneczek. Koń mógłby Cię z łatwością przewrócić, zdominować, wprowadzić chaos, a jednak, jeśli jesteś obecny, jeśli jesteś spokojny, jeśli szanujesz jego przestrzeń, daje Ci największy prezent, lekcję prawdziwej siły i odwagi, które nie krzyczą, lecz szepczą. Jinx się właśnie wspina na coś, co nie powinien. Perfekcyjnie. Do zobaczenia przy kolejnym zachodzie słońca. W porządku jestem. Nic się nie stało.